A w dzisiejszym odcinku między innymi... Odzywaj się następnym razem. Skończy Dzień Dziecka. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Kuszik z krainy Oz. A tak naprawdę to z żadnej krainy. Ewentualnie z wyspy Korinis. Korinis. Gdzie jak sama nazwa wskazuje mieszkają różne Kariny i różne dziewczyny. Ostatnio się coś zepsuło i było mnie trochę za głośno słychać. Ale co się dziwić. Musiałem trochę podrzeć japę, bo byłem bity, kopany i nieszanowany, a teraz klepię te zębacze, bo nigdy ich nie biłem na takim niskim etapie. Come on. To ja miałem was bić, a nie wy mnie. Co jest? Koniec z tobą, bestio. Czemu nie zapisałem po zabiciu tych zębaczy? Aj, też jestem noob. Teraz będę plecy miał. Dobra, teraz nie będę z wami walczył na kuszę, bo raz mnie zgubiła moja chciwość. No i chyba spokojnie już tutaj będzie. Choć ta misja była niczym misja w GTA, trzeba przyznać. Cieszcie się, że nie piję, bo dopiero bym wtedy rzucał bełty. Rozumiecie o co chodzi? Bo bełty od strzelania. W tym odcinku, oprócz eksterminacji wszystkich dostępnych zębaczy, będzie coś jeszcze. Będzie dołączenie do gildii. Będzie wybranie ścieżki rozwoju. Będzie zostanie nowicjuszem. Oficjalnie będziemy mogli teraz umówić się z Korkalomem. Na chwilę zapomnienia. 12 poziom to nie tak źle jak na moment przed eksterminacją Cześć. Witaj. starej Czego kopalni. chcesz? Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Dzięki mnie Bal Tajon przeżył objawienie. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. Tylko tyle? Żadnego powitania, ani nic? Witamy. O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić. Zrób coś pożytecznego. Zanieś to ziele do starego obozu i daj je Gomezowi. Gdyby jego siepacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię Korkalom. Jeszcze tu jesteś? Bym zapomniał. Bal Namib chce się z tobą widzieć na bagnie. A czego chce? Pewnie sam ci powie. Idź już, chłopcze, marnujesz mój cenny czas. Poczekaj, bo ty tam Czekaj, jeszcze no. jakiś dialog miałeś chyba. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. No to wykonałem questa. Wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Tak? Już po kłopocie. Zaskakujesz mnie. Chyba cię trochę nie doceniłem. Może jednak będzie z ciebie jakiś pożytek. Do zobaczenia. Obyś... Ale zawsze jak z nim gadam, to mam ochotę mu nos przefasolić, co? Tylko przestawiać mu trochę to gębę, ale on się doczeka.
Jak wszyscy. Ty, no powiem wam, że w te przepasy, jak nie ma tych łachów skazańca, to naprawdę fajnie wygląda Bezio. Wszystko w porządku? Nie? Dobra. Czas na rytuał życia. Jak widzę, przyjąłeś zaproszenie Korkaloma. Ale o co chodzi? O rytuał. Rytuał, dzięki któremu przypieczętujesz swoją przynależność do bractwa. Każdy nowy zwolennik naszej społeczności bierze udział w takim rytuale. Zanim jednak zaczniemy, muszę ci jeszcze zadać ostatnie pytanie. Dlaczego tak w ogóle zdecydowałeś się podążać ścieżką śniącego? Dla batów. O, wasze zioło mnie do tego przekonało. Od początku myślałem tylko o odzyskaniu wolności. W takim razie jesteś prawdziwym wyznawcą naszej wiary i czeka na ciebie droga pełna zrozumienia. Przeprowadzimy teraz rytuał, który powiąże cię z nami wszystkimi. Oto napój z wydzieliny śniącego. Wypij go, zanim przejdziemy do medytacji. Jeśli już jesteś gotowy, zajmij miejsce przed portalem. Halo, Bezi. Ja bym też chciał to zobaczyć. Mordo. Co kryje w sobie ten portal? To święty artefakt naszego bractwa. Pozwala on zbliżyć się bardziej do śniącego. Ponadto zostaną umieszczone na twojej głowie jego znaki. Dzięki tym znakom będzie wiadomo, że jesteś oddanym sługą śniącego. Zaczynajmy już ten rytuał. Nie, tylko nie więzienne dziary, proszę was. Śniący. Oddaję w twoje ręce nowego sługę. Udowodnił, że jest godzien i powinien być gotów, by ci służyć. Jest prawdziwym zwolennikiem wiary i chce się wydostać z tego miejsca tak, jak my wszyscy. Wskaż mu drogę i chroni jego duszę przed wszelkimi zagrożeniami. Albowiem odtąd staje się on częścią naszej społeczności. Powtarzaj w myślach za mną. Śniący, oświadczam niniejszym, żem gotów jest służyć ci po wsze czasy, aby ma dusza została wyzwolona dzięki twej sile. Wskaż mi drogę do wolności i ześlij natchnienie, albowiem droga twa jest kluczem do zbawienia. Witam cię w imieniu całego Bractwa Śniącego. Przed tobą długa, ale i lukratywna droga. Już myślałem, że na mnie Podjąłeś biegną. słuszną decyzję. Czas pokaże, jaką ścieżkę wyznaczył dla ciebie Śniący. Może staniesz się wybrańcem, tak jak i ja. Może. Albo zostaniesz wyznaczony do ochrony obozu, jak Kor Angar. Zobaczymy. Niech Śniący macie w swojej opiece, nowicjuszu. No niech mnie ma, niech mnie ma. A chłopaki niech se tutaj biją potwory, ja idę stąd, bo jestem cieniutki. Idę naprzód. Od razu się zapytam o lepsze zbroje niż ta przypaska. Pytanie czy u Kowala, czy może u kogoś innego. Ale wydaje mi się, że właśnie u Namiba, tyle że... Myślałem, że, to Że się później. skończyło już dawno. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze Śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej Śniącego niż gdzie indziej. No to na pewno. Rozmawiaj z Balnamibem. Jako, że jesteś jednym z naszych nowicjuszy, potrzebne ci będzie pozwolenie od guru, by móc wejść na świątynne wzgórze. On przekaże strażnikowi, by cię wpuścił. No i gitara. Niech Śniący macie w swojej opiece. Dobra. Nie powinieneś Uczacza, wierzyć. gniazdo pełzacza. Chciałbym dostać lepszy pancerz. Jeśli udowodnisz, że jesteś godzien i uiścisz to hojnym datkiem. 1200 za zbroję? To dawaj ją. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ta zbroja chronić będzie twoje ciało, tak jak Śniący chroni twoją duszę. Potanioś. Czy są jakieś zadania, których mógłbym się podjąć? Nasz mistrz, mądry Iberion, kazał sobie przysłać nowicjusza.
Jako że jesteś teraz jednym z nas, możesz iść do niego i zaoferować swoje usługi. W porządku. Zajrzę do niego natychmiast. Niech śniący będzie z tobą. Niech będzie ze mną. Ale tak naprawdę to cię okłamałem. Nie zajrzę do niego natychmiast. Bo najpierw idę do Dariona, który ulepsza zbroję i może teraz już się zgodzi mi ją ulepszyć. To będę miał luzik do czasu, aż nie zostanę guru. Ale do zostania guru niedużo mi zostało. Muszę to zrobić w rozdziale, zanim on Iberion umrze, Hej, czyli ty! w drugim. Inaczej to się buguje. Potrzebuję wzmocnionego pancerza. Da się zrobić, pod warunkiem. No to Przydałaby mi się lepsza zbroja. Dobra, te akurat uda mi się ulepszyć. Jedną chwilę i będzie gotowa. chyba chłopco się zakręcił wokół własnej osi. Odgrzał mi zbroję. Zrobił kółko. Teraz na kowadle. Postuka młoteczkiem. O, masz 600 bryłek rudy. Oto twój pancerz. Mam nadzieję, że zapewni ci lepszą ochronę niż wcześniej. Czekaj no. Będzie działać jak Rexona Man, 24 godziny. Chciałbym... 1000 bryłek masz? Dawaj chłopie. Ja ci tutaj dam pazury. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To ci tu dam kły, pazury. Zawsze to samo. Tobie się bardziej przydadzą. No i oczywiście kusznik potrzebuje bełtów, tak? Co za mnie za kusznik, jak bełtów bym nie miał. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dawaj, dawaj, jeszcze. O, W dzisiejszych teraz czasach 200 na bełtów. nikim nie można polegać. Od co? Może O, elegancko. Nawet masz bryłkę górką, to już łącznie szóstaka ci oddałem. A jak tam statystycznie ta zbroja, bo wyglądowo to mi się bardzo podoba. Ludzie jedno mówią, No może drugie być. robią. Na pewno jest lepsza niż portki Kreta. Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Sam Kłamcy łatwo mogą... przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym... Znam les... Jaki smutny. Nie mogłem odpowiedzieć, że Bal Namiba. Nie wiem czemu powiedziałem, że Iberion. Coś mi się tam przestawiło w bańce. Nie masz Iberion. Co to za małolatka ci tam wachluje? Witaj, mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie twoją twarz, To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Wiem, że masz dobre baty tutaj u siebie w Słyszałem, że komnacie. czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. A macie Miał go zwykły tylko, dostarczyć tak? jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Jasne. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Położenie kamiucha. Dobra. Znowu jakaś Natalia wachluje. Może Oreiro. O, zwinność się zwiększa, zręczność. Gdzie jest ta mapa od niego? Ty, ale żeś narysował. Kurde, ile roślin opuściłem. Dobra, na powrocie się zgarnie. Co ty tu świrujesz, pawiana Nyra? Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Się okaże. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I co z I tym? zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą Śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Dobra, japa koniu. To było łatwiejsze niż myślałem. I zginął od razu. No nawet nie wiem jak to skomentować, wiecie co? Tak mi się wydarł do ucha. Tak o tu historyjkę rzucił, a jeszcze telefon dostałem z roboty. W jednej ręce trzymam telefon, drugą go klepię. Bąka mu puszczam, ale
Trochę się obawiam tego kamienia ogniskującego, bo powiedział, że planuje go sobie zatrzymać. A wyglądał na gościa, co lubi sobie takie dłuższe rzeczy chować w różne miejsca. Mogę się obawiać. No, na szczęście długo nie będę musiał tego kamienia śmierdzącego trzymać. Oddaję go Iberionowi i niech on się martwi o takie rzeczy. Harry o Iberiusie. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Elegancko. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Dobra, mam nadzieję, że wykorzysta go w słusznej sprawie. Choć nie lubię przechodzić do tego Korkaloma, tak jak wam wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Bo on tylko kombinuje, jak tu mnie, kurde, zwyzywać cały czas. Ja jestem dla niego bardzo miły, kulturalny, uprzejmy. Ale w ogóle to Fortuno, wyskakuj mi tu z mroku północy. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. 3 sztuki. 3 sztuki, a ćpuny mówią, że za mało. A, co ja tam wiem. Mam tych skórek tutaj, wilku już tam czeka na mnie. Kapustką. Gdzie jest ten mrok północy, no? Miał być mrok północy, a nie zew nocy. No ale dobra, mana zwiększona. O kurde, to był zew nocy dla Gomeza, dobra. Odkupię to jedną sztukę. Hej, ty! Czego chcesz? Jak to czego chcę? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Nie. Nie. To bardzo groźne istoty zamieszkujące mroczne korytarze kopalni. Pełzacze często atakują pracujących tam górników. Ich wnętrzności zawierają szczególną wydzielinę. Wykorzystuję ją do wytwarzania napoju, który otwiera przed nami duchową ścieżkę do śniącego. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Ty, zdzierco. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny.
Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Oby śniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udajesz. Dziękuję, dziękuję. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Ludzie jedno mówią, drugie robią. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No będzie musiał, ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj to ja idę tu w Kimę teraz. Coś ugrać u Gomeza za te ziółko. Od Korkaloma. Oba. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak, rusz się wreszcie! Ale przyjemniaczek z niego. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam trochę bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Gomez nie zajmuje się takimi rzeczami osobiście. To działka Bartolo. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia. Albo w kuchni w dużej wieży. Mam tu trochę ziela dla Gomeza. Przysyła je Korkalom. Pokaż. Świetnie. Gomez zaczął się już niecierpliwić. Masz szczęście, że przyniosłeś je jeszcze dzisiaj. A co z moją zapłatą? Spokojnie. Masz tu 500 bryłek rudy. Taka była umowa. No dobra, to dogadaliśmy się. Za 500 ziółka. W sumie dla Gomeza to nic takiego, 500 bryłek. Hej, słyszałeś już wieści? Są tu in extremo. Właśnie weszli na scenę. Pośpiesz się. Czemu miałoby to być coś innego? No właśnie wcześniej widziałem, że coś tam świrują. Jakby ich teraz wyjąć z kuszy? Dobra, Poczekaj, oni no. i tak mają flaksy pewnie. Masz szczęście. Czas na odwiedzenie twojej starej kopalni. Aha. Ciekawe, czy mogę go sklepać teraz, co? Tego garaża. By wyskoczył z klucza. O nie, grubo się dzieje. Będzie trzeba chyba kuszę wykorzystać. Pdium, pdium. Pdium, pdium. Pdium, pdium. Ale oni nawet trafić mnie nie mogą, chłopaki. Mojej świętej pamięci babcia lepiej by się spisała. A ty? Jeszcze masz coś do powiedzenia? Panie garaż? Zadarłeś z kusznikiem z krainy Oz. Teraz poniesiesz tego konsekwencje. Skąd wy macie miecze? Nie podniosłem ich z ziemi? Dobra, bo tam Miguel na mnie łypie, a jeszcze mam skrzynię do obrabienia. O, lutnia jest, to zaraz się zagramy. Odłóż broń! Do ciebie, Miguel, nic nie mam. Robotny jesteś, chłopak. Nie to co te obiboki ze starego obozu. Na wieżach. Pełzacz. Liczny. Idę do Jana niezbędnego. Wyświrować na całego. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuła się nasza młocarnia. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate. Wtedy zajmę się twoim problemem. Jasne. Koło zębate?
A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny co ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuta młocarnia. Może tam coś znajdziesz? Też jesteś dobry. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Też jesteś dobry, ja ci skórę ratuję. Próbuję pomóc ci z pełzaczami, a ty mi jeszcze tu jakieś warunki stawiasz. Dobra, całkiem nieźle idą te pełzacze. Ale nie na przyspieszeniu. Do odnotowania, żeby tego nie robić. Czekam aż powiecie, kiedy skończysz gadać o tym byciu kusznikiem? To już się nudne robi, chłopie. Jak pokonam śniącego? Przestanę. Chociaż może w dwójce też przyświruje kusznika, co? Całkiem nieźle mi to idzie. No pomijając tego pełzacza, którego bezimienny nie może trafić. Dobra, leżeć. Ja chyba nigdy nie grałem kuszą, nie wiedziałem, że to jest aż taki mocny patent. Jak już to łukiem. Ale też oczywiście w jedynce bez modyfikacji się nie da przejść gry łukiem, no bo nie pokonasz podstawowym łukiem śniącego, ani tych jego przydupasów. I tu jeszcze sobie na tych dolnych szybach pochodzę. Później pójdę do Jana, bo tu gdzieś leży ten kopacz, co mu zniknął chyba. Tak zgaduję, bo kiedyś go tu szukałem, ale nie dałem rady, bo byłem za cienki. A ten... Bo byłem za cieniutki. A on coś mówił, Jan, że on gdzieś tu na dole pracował, ten kopacz, i szkoda go, bo dobrze ogarniał robotę. Pewnie gdzieś tutaj leży jego ciało. Jego truchło. O. Nie ma tak jak bugi. Myślałem, że już się nie będzie większe echo niosło, jak będzie jadł między jaskiniami ten ryż, ale jednak się jeszcze większe niesie. Kolejny dzień i znowu to samo. One są zajęte jedzeniem. Szkoda, że się wbijają w pozostałych te bełty. Całkiem to przyjemne jeszcze, żeby więcej trafiał. Ten jeszcze dostał rykoszetem. Jest to do rozwinięcia kusza. Tak. Muszę poczytać, gdzie się jej nauczyć. Czy tylko u Skorpiona? Może ktoś w obozie bractwa też uczy? Nie wiem, czy oni korzystają w ogóle z kusz. Tak, to był ten Gareth cały, bo jego kilof tu leżał przy nim. No i teraz to można tutaj grać. Jak ja bym tu przyszedł na 5. poziomie, na którym byłem po listę od Jana, to bym szybko tutaj padł i tylko się męczył. I ani ja bym się nie cieszył z gry, ani wy z oglądania tego. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Znalazłem twojego kompana. I gdzie on jest? Nie żyje. Co? Masz na to jakiś dowód? Tak, proszę. Do diabła. I to jest problem. Teraz będę musiał zabiegać o to, żeby chłopcy ze starego obozu przysłali mi tu kolejnego kopacza. Cóż, mimo wszystko dziękuję za pomoc. Proszę, to dla ciebie. Ziomuś, jak na moje. Rozejrzyj.
Jak na moje ziomuś, to sam powinieneś wziąć kilof i wziąć się za robotę. Zapis, bo już mi tutaj piszczy, kurde, obrazek. Dawaj, Ashgan bury. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Iliana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw 2 albo 3 strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. 2 albo 3, a gdzie ja ci tylu znajdę? O, beczułka. Chodzę. Tą drogą to chciałem powiedzieć, że bezimienny wygląda w tej zbroi. I w ogóle jako członek sekty, no nie? Dawaj. Co słychać? Słuchaj, mógłbyś... O, teraz się łaska śniącego dotknie, frajerze. Odzywaj się następnym razem. Skończy Dzień Dziecka. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. No i, Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. no i to, do takiego gościa to szacunek masz, a nie się prujesz. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy Nawet dla nie Kaloma. zdążysz tego Chyba wiem pożałować. już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Chyba mam jeszcze jakiś, nie wiem czy wychlałem wszystkie. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Azgana. Będę Elegancko. czekał. Ty kolego za ten komentarz to będziesz przepraszał. Zabiłeś jednego z naszych. No, no, no. Który? O, strażnicy. Dawaj. Kirgo pierwszy, Kirgo drugi. Ilu was tu jeszcze jest? Ilu jest? Ten? Tak was planowałem dojechać, tylko później. A ty mnie tam do mnie z kuszy nie strzelaj, bo ja ci pokażę zaraz jak się z kuszy strzela. Jeszcze pożałujesz. Ktoś, któryś? No. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Macie farta, że mam questa do wykonania, bo bym tu rzeź zrobił. I tak tutaj wrócę. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Dobra, wy robicie za tankera. I exp ma być na podzielonym, bo jak nie to... No nie, no wiedziałem, że trafię tego Ashgana. Naprawdę? Dobra, wchodzę tam. Bo zaraz będę się bił z całym starym obozem. Ktoś tam ginie w środku? Jakim cudem tam ludzie są? Naprawdę? Chyba ich wciągnął ten pełzacz czy coś. Ale to niepodejrzane, że do przyzwania śniącego są jajca potrzebne tych bestii. Ohydne mrówy. Nieźle, całkiem nieźle. Wystarczy mi tyle HP. Chyba ta.
Ona to pewnie ma dużą odporność na pociski, niczym jakiś troll. Bo jakiś inny troll. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Ona chyba nie zadaje HP, a może zadaje. Może zabiera żyćko, bo ten... Zawsze ją biłem na boki tak, że nie mogła mnie trafić, więc wydaje mi się, że nie. Ale możliwe, że zabiera HP normalnie, jak każdy normalny potwór? Jak wiecie, to możecie dać znać w komentarzach. Hej, ty! Ogarnięte. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. 5 Oby złotych. Śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Jego spojrzenie to mnie nie interere, dawaj... Niech nadejdzie. Dawaj bryłki, dawaj kasiorę, rudę, mamonę, hajsik. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale. Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. To mógł sam dupę ruszyć. Z jego umiejętnościami magicznymi to by tam 3 razy przeszedł. Aż Gana by uśpił. Pełzacze by pod muchem wiatru przesunął. Na królową pirokinezę rzucił. To on do mnie strzelał, bo się rzucił od razu na mnie. O! Z góry jeszcze dostaję, a życia nie mam. O, chłopaki, policzymy się zaraz. Chłopie, coś ty odwalił. On nie przeżył? Dobra. Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś... Aż do kolekcji. I się nie prój. Ilu was tu jeszcze jest? Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Ha, 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 ha. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Oba, to jest ten mocny full, co ja go potrzebuję dla Rozejrzyj Silasa. się trochę po okolicy. Wiecie, co to oznacza, że kończymy dzisiejszy odcinek w karczmie na jeziorze. Damy skrzyneczkę Silasowi, chociaż nie wiem, jak on chce z 6 piw zrobić, kurde, biznes. Dzisiejszy odcinek to była totalna rozróbka. To w ogóle gdzieś była skrzynia do otworzenia. No a jak? Dobrze pamiętałem. O kurde, ale miała kombinację. Akurat ten wytrych, co połamałem, to mi się zwrócił, więc spoko. A tutaj jest spokojnie. Zbieraczy już nikt nie pilnuje, ale oni i tak pracują. A, jeszcze ten leszczyk. Jeszcze on ich pilnuje. Nie będzie łatwo to teraz odkręcić. Kto ci każe to odkręcać? Ja to biorę na klatę. Pytał Lee, to mu powiem otwarcie, jak jest. Kasowałem gnojka i tyle. W dzisiejszym odcinku. Zwykle wpuszczamy to tylko naszych ludzi, ale nie mamy nic przeciwko odwiedzinom członków bractwa. Zwłaszcza jeśli mają przy sobie coś do palenia. Słuchaj, ty to możesz w tubę dostać, ale masz. Coś się pewnie znajdzie. Proszę, to dla ciebie. Zawsze jesteś mile widzianym gościem. No ale pojawienie się w tej knajpie oznacza koniec odcinka, a także jeszcze rozmowa tylko z Silasem. historii musi być jedna Proszę, ziarno prawdy. oto piwo. No pokaż, już jestem ciekaw. Dobra robota. Wreszcie chłopcy będą mogli spróbować czegoś porządnego. Próbować to jest dobre określenie. Hej, ty! Jesteś jednym z sekciarzy, prawda? Miałbym robótkę dla kogoś takiego jak ty. O co chodzi? Balor, jeden z waszych, nie tak dawno przysłał mi swoją dostawę. Skoro i tak włóczysz się po obozie sekty, to możesz mu przekazać przy okazji zapłatę. Masz tu 50 bryłek. Powiedz mu po prostu, że cię przysyłam. Będzie wiedział, o co chodzi. Pewka. Jeszcze go sprzedam. I co mogę powiedzieć, moi kochani? W dzisiejszym materiale będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie, no to w dół. No i trzymajcie się. Cześć. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.